Cześć, witam Was w kolejnym materiale serii Start Cleaning Windows. Na ostatniej lekcji omawialiśmy mycie ram. Kolejnym etapem jest używanie tego narzędzia, czyli mycie szyby myjką. Także zapraszam Was na lekcję trzecią. Zacznę od elementów składowych myjki, od wkładu, od ich rodzajów i od stelaża, czyli tego, co wkładamy tutaj do środka. Wyróżniamy dwa główne materiały, z których są wykonane te wkłady. Jeden materiał to jest bawełna, drugi materiał to jest mikrofibra. I te wkłady z mikrofibry charakteryzują się tym, że one chłoną trochę więcej wody, czyli jakby stają się cięższe w praktyce, bardziej tą wodę trzymają w sobie, mniej ją oddają na szybę. Taki wkład z mikrofibry ma takie zalety, że jeżeli myjemy dużo okien obok siebie, to on po prostu ma w sobie więcej wody, jesteśmy w stanie więcej okien zamoczyć. Taki wkład bawełniany będzie tą wodę nam bardziej oddawał, czyli jeżeli na przykład mamy bardzo dużo kurzu i chcemy spłukać ten brud, no to taki wkład bawełniany będzie do tego fajniejszy, ale na przykład w domu będzie on nam bardziej kapał, zostawiał po prostu więcej śladów. No i tutaj mamy jeszcze tu jest wkład z Ettore, on jest trochę grubszy niż Moerman i jest w stanie wchłonąć jeszcze więcej wody. No i do takiego wkładu na przykład z mikrofibry, teraz producenci dodają takie fajne nylonowe włoski, one pomagają trochę w doczyszczaniu trudniejszych zabrudzeń, no i też nadają taki lepszy trochę poślizg na szkle. Tutaj mamy wkład też z mikrofibry od Pulexa, który ma takie dodatkowe włókna ścierające, no i to też pomaga w doczyszczaniu. Tutaj chyba topowy wkład na rynku, tu jest znowu bawełna użyta i te włókna ścierające dodatkowo, tak jak w przypadku tego Pulexa, są dodane. A tutaj mamy od Ungera wkład, który jest w całości wykonany z bawełny. Warto jeszcze wspomnieć o samym praniu tych wkładów. Generalnie im mniej się je pierze, tym one dłużej żyją. Jeżeli się ten wkład wypierze w wysokiej temperaturze, no to on trochę się tak zbija, trochę inaczej wygląda niż ten nowy. Natomiast to, co warto robić, to zawsze dokładnie ten wkład płukać po prostu po każdym dniu pracy. Wtedy on się tak nie zabrudzi, nie zbiera tych zabrudzeń, więc tak naprawdę wiem, że niektórzy praktycznie tych wkładów nie biorą, tylko po prostu dobrze je płukają. Można czasem umyć go jakąś myjką pod jakimś tam ciśnieniem i ten brud wtedy wypłukać. Przechodząc dalej, ten wkład nakładamy na stelaż. Pokażę szybko, jak to zrobić, może na tym przykładzie. Odpinam. Tu jest taka fajna gumeczka, która stabilizuje ten wkład. Wsuwamy w gumeczkę, przesuwamy po niej, wsuwamy wkład do środka, naciągamy. Hop. No i jest myjka. Same wkłady możemy podzielić na dwa rodzaje. Takie, które są całe wykonane z tworzywa sztucznego i na takie, które są wykonane częściowo z aluminium, a zazwyczaj uchwyt jest z tworzywa sztucznego lub tam ma jakieś dodatki jeszcze gumy. No i czym się to różni? Ten wkład jest po prostu bardziej elastyczny, więc jeżeli my chcemy szorować tą myjką i docierać tą szybę, no to zawsze siłą rzeczy tutaj na środku będzie po prostu większy nacisk, mniejszy na rogach. Jeśli mamy takie aluminium, no to ono się praktycznie nie ugina, więc tutaj bardziej efektywne po prostu będą te rogi, gdy my chcemy tą myjką faktycznie coś mocno dotrzeć, doczyścić. No i tym się w zasadzie różnią te dwa materiały. Teorię mamy za sobą, także chodźmy teraz umyć okno. Ramę tego okna umyliśmy w poprzednim filmie, wodę nalaliśmy w poprzednim filmie, a tutaj pokażę, jak wykorzystać to narzędzie. Specjalnie przygotowałem dwa rodzaje wiaderek, żeby Wam porównać, bo niektórzy korzystają z wiaderka takiego okrągłego, inni korzystają z prostokątnego. No i teraz, jeżeli trzymamy myjkę w ten sposób, w takim wiaderku, jeżeli ono jest trochę wyższe, mamy trochę więcej wody, to możemy fajnie tutaj całość tej myjki, jakby połowę tej myjki zamoczyć. No to żeby tutaj drugą połowę zamoczyć, no to musimy jakby włożyć drugą część. No i też nam z tej myjki kapie, nie? Więc musimy wykonać ten ruch ręką, który tą wodę odsączy. Mamy teraz mokrą rękę, możemy sobie mieć zawsze taką ściereczkę, do której wycieramy. No i trochę zawsze tej wody kapie. No i jeżeli myjemy gdzieś na zewnątrz, czy na przykład myjemy też z dostępu linowego,
to po prostu to kapanie często nie przeszkadza, no bo kapie gdzieś tam na kostkę, na asfalt, gdziekolwiek. No i mamy dużo wody na myjce, więc też łatwiej jest nam spłukać brud. Ale jeżeli myjemy gdzieś w środku, w domu, no to bardzo praktyczne jest takie wiaderko, kiedy możemy sobie tą wodę tutaj odsączyć jednym ruchem. Bardzo szybko to się dzieje, nie musimy sobie moczyć tej ręki cały czas. No i z tej myjki nam już wtedy prawie ta woda po prostu nie kapie. Wykonujemy tą czynność zapewne co kilka okien, chyba że jest naprawdę duży syf, to wtedy to po prostu trzeba moczyć częściej. A tak to przechowujemy sobie myjkę tutaj w takiej dedykowanej kaburze. Jeżeli nie mamy tej kabury, przechowujemy ją w wiaderku, no to po prostu jest jakaś tam strata czasu na tym, że do tego wiaderka trzeba chodzić, trzeba się do niego wracać. Jak myjemy z drabiny, to już w ogóle bardzo ciężko, bo nie ma gdzie tej myjki odłożyć. Także to jest bardzo przydatne narzędzie. No i teraz woda z tej myjki nam tam do tej kabury ścieka. Czasem trzeba z tej kabury tą wodę wylać. Ale to, że nam teraz ona będzie trochę kapać, ta myjka, widzicie, że z niej ścieka woda, to przy wyjmowaniu powinniśmy obrócić tą myjkę na drugą stronę. Dzięki temu teraz nam nie robimy jakby wszędzie kropek, które później musimy wycierać. No i teraz naszym zadaniem jest to, aby wykonać tych ruchów jak najmniej. To okno jest względnie małe, mam tutaj myjkę 45. Ona jest praktyczna, umożliwia po prostu jak najszybsze umycie tego okna. Można by użyć tak samo 35, ale wtedy tych ruchów trzeba wykonać więcej. Większa myjka znowu przeszkadzałaby nam w kaburze. Stąd ten wybór, a jak chcecie wiedzieć więcej o wyborze, to jest o tym osobny materiał, który będzie podlinkowany w opisie i gdzieś na ekranie. Zaczynamy z tej strony. Wykonujemy taki ruch, taki i taki. No i teraz w szczegółach, co tutaj ma znaczenie. Szybko ściągnę wodę. Jeśli my tą myjką jedziemy do góry w ten sposób, jeżeli ona jest pod takim kątem, to my jakby myjemy tylko takiej szerokości pasek. Więc naszym zadaniem jest to, aby umyć większy pasek i trzymać tą myjkę przez większość czasu w ten sposób. Dzięki temu zgarniamy po prostu równo te 45 cm. A jak nie zwracacie na to uwagi, to często myjecie na przykład tak, albo część tego okna jest umyta, trzymając myjkę w ten sposób, przez co tych ruchów musimy wykonać więcej. Więc kluczowym jest to, aby ta myjka była prostopadła względem jakby ruchu, w którą stronę wykonujemy. Czyli ruch jest w dół, a myjka jest jakby prostopadle. Wtedy zgarniamy po prostu największą powierzchnię. No i teraz w praktyce, jak to wykonać? Ja zawsze zaczynam od tej strony. Jadę tutaj, ona jak widzicie jest prostopadła. Tutaj lekko skręcam, bo muszę dojechać do krawędzi dokładnie. Robię ruch do samego dołu, czyli nie wykonuję ruchu jakby takiego, że jadę tutaj i z powrotem do góry, tylko robię właśnie ruch od krawędzi do krawędzi, wtedy wykonuję ich jak najmniej. Tutaj przesuwam w dół, ta myjka tutaj mieści, trzeba wykonać 3 ruchy, więc jadę do góry, tylko tyle ile potrzebuję, nie najeżdżam już na to, co jest umyte, lekko w lewo i tyle, nie? Więc wykonałem 1, 2, 3, 4 ruchy na tym oknie. Oczywiście, jeżeli to okno jest bardziej brudne, bo na przykład ma dużo kurzu na sobie, no to tych ruchów musimy wykonać proporcjonalnie więcej. Jeśli to okno jest w środku, na przykład jest witryną sklepową i jest myte, nie wiem, raz w tygodniu, nawet raz w miesiącu, czasem wystarczy, że wy zamoczycie po prostu to okno nawet jakkolwiek i sama ściągaczka, nawet jeżeli tu jest sucho, to sama ściągaczka i woda, która jest na tej ściągaczce, już nam wystarczy i nie zostawi jakby tutaj smugi, nie? Więc tą ilość ruchów na oknie bardzo ważne, aby dopasować do zabrudzeń. Bo wy możecie tracić czas na tym, że będziecie po prostu tych ruchów wykonywać za dużo, kiedy to nie jest potrzebne. Z doświadczenia po prostu będziecie widzieć, ile tych ruchów jest na oknie potrzebne. Czy trzeba każde miejsce przejechać raz, czy trzeba każde miejsce przejechać 10 razy. Wszystko zależy po prostu od tej ilości zabrudzeń i na to szczególnie zwróćcie uwagę, bo to jest największy pożeracz czasu. Akurat ta myjka, którą tutaj mam, ma takie pady, które nie chłoną wody. I dzięki temu, że mam te pady, to ona jakby zostawia tutaj taki mały fragment, jakby taką małą przerwę i nie wpada tam piana do tej uszczelki, przez co ja nie muszę aż tak wycierać później w rogach na końcu. Bo jak wiecie, to kolejnym etapem jest ściąganie i później wycieranie w rogach, no to ja dzięki temu, że mam ten dystans mały, nie muszę wycierać. Ale jeżeli miałbym inną myjkę, idę po inną myjkę, na przykład taką, kiedy tutaj tego dystansu już nie ma i te włosy nam będą w ten ram wchodzić,
no to jeżeli nie zwrócę na to uwagi, to po prostu nawalę sobie takiej lejącej piany w to miejsce i ona później ściągnę szybę i zostanie tej wody po prostu więcej. Więc jeżeli macie na przykład taką myjkę, to warto sobie gdzieś tam bardzo delikatnie do tych rantów dojeżdżać. Nie w ten sposób, tylko bardzo delikatnie. Wtedy po prostu będziecie mieli mniej wycierania na finał, mniej wody będzie w tych rantach, mniej ściereczek się Wam zużyje, szybciej to wykonacie. Więc to jest kolejny ważny aspekt, na który należy sobie zwrócić uwagę. No jeżeli zamoczyliśmy już jedno okno, no to teraz zależnie, czy tutaj miałbym drugie okno zaraz obok, czy ono jest gdzieś dalej, a może mam do umycia tylko jedno okno, to teraz mogę podjąć decyzję, czy ja teraz ściągam tą wodę ściągaczką, czy nie tracę czasu na odkładanie kilka razy narzędzia do kabury, tudzież do wiaderka i idę na przykład na kolejne okno. Zaraz przyjdziemy na witryny i pokażę Wam, jak to tam wygląda. No i tam jest dużo lepiej po prostu kilka okien zamoczyć i kilka okien później naraz ściągnąć, zanim nam zdąży ta woda wyschnąć. Jeśli pracujecie na przykład w zespole dwuosobowym i jest właśnie dużo witryn obok siebie, to bardzo fajnym rozwiązaniem jest, że po prostu jedna osoba myje na przykład myjką, a druga za nią ściąga. Jeżeli ta osoba się gdzieś tam nie wyrabia, no to druga też ściąga jakąś część okien, więc to jest bardzo fajnie zespołowo, można to po prostu szybko bardzo umyć. Większe okno, znacznie większe. Jeżeli jest tak duże okno, to tutaj już możemy spokojnie rozważyć na przykład myjkę 55 cm. Ona troszkę szybciej usprawni nam pracę, troszkę mniej wygodnie będzie się ją moczyć w wiaderku, bo trzeba już ją będzie wykręcać ręką, no ale coś za coś. Jeśli chodzi o górne okno, to omawiam na innym materiale kompleksowe mycie z kija, więc skupię się tutaj po prostu na myciu tego okna, które jest na dole. Analogicznie, widzicie, to co mówiłem wcześniej, ona jest prostopadła, ile sięgnę, jak najmniej ruchów, tylko tam, gdzie mam zamoczyć, okno jest w miarę czyste, więc nie potrzeba więcej. Tylko tyle, nie? Tutaj się muszę schylać w tym przypadku. Jeżeli bym użył takiego przyrządu, na przykład takiego krótkiego kijka, na szybkości ściągam, żeby to ładnie zaprezentować. Jeśli użyję takiego przyrządu, to mogę to wykonać jeszcze szybciej 4 ruchami. Ten przyrząd też można gdzieś mieć przy wiaderku. Jest jeszcze taki krótszy, na przykład z Pulexa. On wtedy się fajnie mieści do torby. Ten trochę za długi jak na torbę, no ale jakoś tam działa. Jeśli zamoczyliście w ten sposób jedno okno, no to teraz, tak jak przy małym oknie, możecie albo zamoczyć kolejne, albo po prostu je ściągnąć. Jeszcze jedna mała wskazówka. Jeżeli macie na przykład dużo takich przeszkód jak manekiny, czy jakieś stędy z odzieżą lub takie reklamy, to najlepiej jest wszystko po prostu zdjąć całkowicie przed myciem, umyć wszystko i najlepiej po myciu to z powrotem klientowi założyć. Ok. Wszystko o etapie mycia powiedziałem. W następnym materiale opowiem, co jeżeli to okno ma zabrudzenia pobudowlane, jak sobie poradzić z tymi trudniejszymi zabrudzeniami. W kolejnych materiałach kolejno będę opowiadał o ściąganiu i o wycieraniu w rogach. Na koniec parapet. No i tak zakończymy. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale.